Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z prezesem. Takie dwa pytania, czy tam prośby rzuciły mi się w oczy w ostatnich komentarzach pod filmami. Jeden komentarz dotyczył portfela, żebym pokazał, jak zbudować taki portfel szybko, łatwo i przyjemnie, wykorzystując sztuczną inteligencję, który by pobijał S&P 500. No nie będę tego pokazywał, jest dużo kanałów na polskim internecie, na zagranicznym, które budują takie portfele publiczne, od wielu lat pokazują, według jakich kryteriów budują, według jakich strategii, jak to trzeba zrobić, a to zupełnie nie jest moja bajka. Ja tak nie działam i nie funkcjonuję i nie budowałem tak nigdy portfeli, więc nawet nie zamierzam tego robić, więc też nie będę nakręcał filmu na ten temat. Myślę, że jak ktoś chce, to sobie to spokojnie znajdzie i jest tego naprawdę dużo w internecie. Kiedyś, tak jak mówiłem, było o wiele trudniej. Teraz z tą technologią, którą mamy obecnie, jest to o wiele bardziej uproszczona sprawa. Oczywiście to nie działa tak, że napiszesz do czata, zbuduj mi taki portfel i wszystko masz. No trochę trzeba nad tym przysiąść, ale to naprawdę nie wymaga jakiejś, nie wiadomo, jakiejś tajemnej wiedzy, super siedzenia. Dla chcącego nic trudnego, jest to wszystko do ogarnięcia. Czy ten portfel pobije S&P 500? Oczywiście, że nie wiadomo, bo może się okazać, że nie pobije. Tu nic nie jest pewnego w inwestycjach, ale nie jest to jakaś tajemna magia, ale coś trudnego bardzo do zrealizowania. Drugie pytanie, jakie było i to dość często się przewija, jak znaleźć ten złoty strzał, jak tą spółkę krypto perspektywiczną, jakąś branżę, żeby zarobić na tym coś, co ustawi nas do końca życia. Czy to proste? No nie jest to proste, jest to strasznie trudne. Pamiętam, jak ja zajawiłem się bitcoinem, kosztował po kilka dolarów za sztukę. Wszystkim w koło mówiłem, rodzinie, znajomym, nieznajomym, wszystkim, którzy mnie znali i nie znali. Wiedzieli, że jestem jakimś maniakiem, nawiedzonym bitcoina. Opowiadałem, jakie to super, hiper, nie wiadomo co i w ogóle przyszłościowe. Trochę myślę, że większość traktowałem jak mocno nawiedzonego. A gdzieś tam sporo osób sobie poinwestowało i z tego co kojarzę, to chyba tylko jednej osobie udało się jakoś dobrze na tym zarobić. Część potraciło, część może jakoś coś tam zarobiło. Więc pomimo tego, że jakby sporo osób zainwestowało, to mało z tej grupy osób udało się tak naprawdę wyciągnąć z tego bardzo duży zwrot kapitału, więc tu musi się naprawdę zdarzyć wiele rzeczy, czynników i szczęścia musi być najwięcej. Kolejna rzecz, która mi się przypomniała, to taka spółka InPost. Teraz to już taki moloch, ale pamiętam, jak sobie zainwestowałem kiedyś w Integer, chyba to była spółka, właśnie, która się zajmowała paczkomatami, wcześniejszy InPost. I to był niewypał. Niestety nie udało się na tym zarobić. Myślę, że większość, co zainwestowała, nie zarobiła, tylko straciła. Ja na szczęście nie jakimś dużym kapitałem. W ogóle, że InPost doszedł do momentu, w którym jest i się rozbudował, to więcej szczęścia niż innych czynników, ale na szczęście musiało być tu gigantyczne. Musiał wjechać obcy kapitał, dużo samo zaparcia brzoski. Więc to nie jest tak, że po prostu traficie coś widzicie w czymś przyszłość. Jest dużo takich niż takich rzeczy, które ciężko zainwestować, ciężko na tym zarobić. Sztuczna inteligencja teraz jest na tapecie, ale jak to ugryźć, jak na tym zarobić? Tokeny związane ze sztuczną inteligencją miały już swój wystrzał, teraz tak coś nie bardzo chcą iść w górę. Nie jest to takie proste, tak samo spółki związane ze sztuczną inteligencją, one akurat idą w górę, a taka Nvidia, która produkuje dla chipy i karty pod sztuczną inteligencję, to w ogóle mega wzrosty z roku na rok. Coraz większe przychody, coraz większe zyski, kolejne rekordy, największa spółka na świecie. Ale to nie jest takie proste, żeby w taką spółkę zainwestować na samym początku. Przeważnie to jest tak, że większość tych spółek upada, większość musi znaleźć jakiś kapitał obcy. Tu naprawdę musi się zdarzyć bardzo dużo szczęśliwych trafów, żeby coś takiego trafić, więc co polecam? Po prostu trzeba
napierniczać, po prostu mieć samozaparcie, duże konsekwencje w działaniu i starać się oczy otwarte. No i teraz znowu można tutaj takie sprzeczne rzeczy, że konsekwencje w tym, co robimy, no ale też nie można jakby w jedno włożyć 100% sił i nie patrzeć na coś innego, więc konsekwencja tak, ale jednak czasami trzeba też odpuścić i przerzucić się na coś innego. Tak samo są różne powiedzenia giełdowe, sprzeczne ze sobą. Nie łap spadających noży, ale jednocześnie jest powiedzenie kupuj, kiedy leje się krew. No jak? No to leje się krew, to mam kupować, no to przecież się pokaleczę wtedy, to ta krew będzie moja się lała. No właśnie, chodzi o to, żeby się lała inna krew, a nie twoja. I de facto na jedną strategię jest druga taka strategia, która w drugą stronę. No, to wszystko zależy od wielu, wielu czynników. I nie da się tak wprost powiedzieć, dobra, wtedy kupuj, jak leje się krew, albo wtedy nie kupuj, bo to są spadające noże i to jest w ogóle przeddzień jakiegoś Armagedonu. Więc to wszystko jest mega skomplikowane. Kolejna rzecz, co mi się przypomniała jeszcze teraz odnośnie różnych genialnych pomysłów, naganiaczy, różnych oszustów, piramid finansowych, skamerów, których mnoży się na całym świecie, reklamy, które są wspierane przez Google, przez Facebook, przez inne social media jeszcze. No niestety biorą za to hajs i widzą, że to są skamy, ale nie usuwają. No, kasa się musi zgadzać niestety, ale tak to funkcjonuje. Jeżeli ktoś wam proponuje zyski powyżej, nie wiem, 15% rocznie i to pewne i gwarancja i w ogóle bez ryzyka, no to w ogóle uciekajcie daleko. No nie ma pewnych zysków. De facto nic nie jest takiego pewnego w 100%, więc trzeba to wziąć pod uwagę. 15% w ciągu roku, no naprawdę to jest sporo, żeby to wycisnąć z tego. No można sobie kupić ETF-a S&P 500 i to jest najprostsza droga, żeby te 15% wycisnąć. Są lata gorsze lub lepsze, no ale te 15 powinno być w dłuższym rozrachunku. A jeżeli ktoś wam proponuje, że jest coś lepszego, no to nie ma czegoś lepszego z mniejszym ryzykiem. No ryzyko wtedy się mnoży. Pamiętam na początku krypto to były różne takie skamy, piramidy finansowe, które płaciły 15% dziennie. No, można było na tym zarobić kokosy. Do momentu, kiedy wszystko zniknęło i już się potraciło. I wszyscy, którzy tam mieli, nie wyciągnęli pieniędzy, stracili. Więc polecam w ogóle omijać z daleka tego typu inwestycje, wszystkie, które są obarczone wysokim ryzykiem, które są skamami, piramidami finansowymi i tak dalej. Jeżeli coś takiego chcecie inwestować, no to tylko sobie zły schemat budujecie, bo prędzej czy później to jest strata 100% kapitału. Dobra, myślę, że rozjaśniłem wszystkim, że złoty strzał to, no może też być jeszcze inny złoty strzał, ale to nie temat też na ten film. Więc, jeszcze a propos tej strategii inwestycyjnej, która pobija S&P 500, no tak jak powiedziałem, to nie jest moja strategia, bo inwestuję intuicyjnie i w sumie od początku tak było, już w sumie ponad 12 lat, jakoś się sprawdza w moim przypadku. Nie mam miesięcznych wpływów, nie mam, jakby to w ogóle nie interesuje mnie budowanie FIRE, ani, nie wiem, składania na emeryturę. Jest projekt Litecoin na emeryturę, ale to bardziej było tak, żeby pokazać, że kryptowaluty mają przyszłość i że odkładanie miesięczne na to sobie randomowa kryptowaluta, bo Litecoin teraz nie ma jakiegoś większego znaczenia, przynosi efekty, ale to, co ja sobie inwestuję, to tak naprawdę nie polecam nikomu takiego podejścia. Jest to skrajnie niebezpieczne, ryzykowne. Jeżeli ktoś nie ma dużego wewnętrznego samozaparcia, samodyscypliny, to szybciej skończy źle niż dobrze. Nie wiem, jak ja skończę, no ale wydaje mi się, że raczej dobrze. Nie wiadomo tego, może źle. Na razie się to sprawdza, ale w 99,99 i tam jeszcze 9 dziewiątek by się znalazło, się to nie sprawdzi, więc nie powtarzajcie tego w domu, bo to jest strategia, którą ja uprawiam, skrajnie niebezpieczna. Ja mówię, no bez gigantycznej samodyscypliny wewnętrznej to popłyniecie szybciej niż wam się wydaje.
Dobra, zróbmy jeszcze szybki przegląd rynku. Może ktoś ogląda, a może nie. Myślę, że ktoś tam ogląda i komuś się przyda. Bo co się podziało na Bitcoinie? Bitcoin przebił wsparcie na 112 tysięcy. Oje, idziemy już do piekła. I teraz takie dwie strefy tutaj wyznaczyłem. To jest taka strefa jedna od około 107 do 112. Może to być strefa dystrybucji albo akumulacji. Myślę, że w tym miejscu kurs nam może się trochę pomielić i będzie odbicie i albo atak na nowe ATH, albo niestety spadek. Co jest dalej? Jakie procenty? Nie wiem, jak dla mnie to jest tutaj 50 na 50, ale sentyment na razie jest słaby, więc może być w dół, będzie zależało od tego, jak rynek akcji. Dzisiaj chyba są wyniki Nvidia, więc od tego też może zależeć, w którym kierunku pójdzie sentyment na rynku. Jeżeli wyjdziemy z tej strefy, no to potem mamy taką pustą przestrzeń i dopiero wsparcie dzieje się na 100 tysiącach i 98 tysiącach. Może być szybkie odbicie. A jeżeli nie, to mamy taką ostatnią strefę wsparcia, która jest powyżej tej średniej kroczącej i ona też się zaczyna w okolicy 89-88 tysięcy do 94-95. I tu też kurs się może mielić. No i to jest już taka strefa, z której powinniśmy się odbić, żeby ta hossa była w grze. No dlaczego? Bo tak kurs nam się odbijał i odbił się w kwietniu tego roku. Kiedy nam się jeszcze odbił? No wcześniej się nie odbiło, był powyżej, ale przebił ją w marcu 2023 i jest powyżej tej średniej kroczącej. No przebicie tej średniej no byłaby trochę kaplica dla Bitcoina, przynajmniej w tym cyklu 4-letnim, jeżeli ktoś na te cykle patrzy. Więc te strefy według mnie warto sobie rozważyć. Ci, co grają day trading, tu się może trochę podziać. Tutaj duże ruchy. Tutaj możliwość i te takie wsparcie, tak jak 112 mogą być szybko przetestowane i odbicie. 100 098, no i tu kolejny taki, może przesuńmy go trochę w prawo. To też nie apteka, nie ma znaczenia, czy to $5 w górę, czy w dół. Ale chodziło mi o to, żeby zaznaczyć, w których miejscach co się może podziać z kursem. A co się podzieje? Nie wiem i nikt tego nie wie, no ale warto wiedzieć, być przygotowanym na różne scenariusze. Wczoraj spadki na Bitcoinie i tak samo na ETF-ach, ale ETF-y kupowały wczoraj, czy to Bitcoina, czy to Ethereum. Ethereum to nawet 2 razy więcej chyba było zakupów. No dzisiaj wygląda na to, że na razie rynek jakoś w miarę spokojny, chociaż tu otwarcie na jakim minusie będzie na ETF-ach, ale ETF-y kupowały pomimo tego, że były takie spadki wczoraj. Czyli amerykańscy emeryci dorzucają do portfela Bitcoina. Ktoś tam kiedyś powiedział, to nie moje hasło, że będzie koniec hossy, jak już amerykańscy emeryci nakupią ETF-ów bitcoinowych. No jeszcze tyle nie nakupili, choć już no, naprawdę sporo ETF-y mają. Więc to jeszcze wydaje mi się nie ten czas. Tak, strefy mamy. Ethereum. No Ethereum spadł nawet więcej, bo wczoraj, ile wczoraj mieliśmy spadku? 8%, no sporo, prawie cały ten wzrost został skasowany. To i tak wygląda lepiej niż na Bitcoinie, bo na Bitcoinie nowy lokalny dołek zrobiliśmy. Dobrze, nie śmiejmy się z Bitcoina, bo i tak jak padnie Bitcoin, to i tak jak widać ciągnie za sobą i reszta leci bardziej niż Bitcoin, ale w górę zrobiło się ostatnio tak, że reszta leci trochę szybciej niż Bitcoin i to widać po tym wyjściu z tego trendu spadkowego powyżej średniej kroczącej na ETH do Bitcoina i tak samo na dominacji Bitcoina jesteśmy poniżej, więc jest szansa na alt season. Spokojnie, dopiero mamy koniec wakacji, wrzesień, który może być słaby, ale niekoniecznie musi być. Myślę, że spółki technologiczne tu ciągną dobrze, ale to jeszcze do tego dojdę. Złoto, co się dzieje na złocie? Trend boczny, tu się praktycznie nic nie dzieje, więc nie będziemy o tym mówić. S&P 500, korekta wczoraj, dzisiaj też lekka, ale ta korekta na akcjach to jest nic w porównaniu, co się dzieje na Bitcoinie, ale tu jesteśmy może większe interwały tygodniowe. Jesteśmy przy górnej bandzie
tego kanału wzrostowego, co nie znaczy, że nie możemy wyjść górą. Jak wyjdziemy górą, to według mnie będzie sygnał, że może tu przyjść większa korekta albo bessa. Na razie przy górnej bandzie i dużo osób, czy nie wiem czy dużo, no może jednak nie dużo, ale część próbuje sobie shortów, bo to przy górnej bandzie trend jest twoim przyjacielem, przeważnie jak jesteśmy raczej w trendzie, no akcje są ogólnie w trendzie wzrostowym i te korekty trwają krócej, są silniejsze, ale jednak krócej statystycznie jesteśmy w trendzie wzrostowym. Więc Bitcoin S&P w trendzie wzrostowym, trochę nam się tu uspokoiło. Myślę, że dużo graczy będzie czekało na to, czy faktycznie będą to obniżki 100%, czy nie, jak rynek zareaguje, więc rynek już tak z takim niedowierzaniem na to wszystko patrzy, co tam Jeremy Powell powie i co zrobi Trump. No, tu jest, Stany Zjednoczone są jedną wielką niewiadomą, tak jak kiedyś, można powiedzieć tak stabilnie, to teraz tak mocno niestabilnie, no ale to nie przeszkadza dla rynków. A dlaczego to nie przeszkadza? Bo teraz też jeszcze porównanie niektórzy robią do bańki dotcomowej, czy to nie jest tak jak bańka dotcomowa, to jest ta bańka AI. No nie, no zupełnie nie. Jak sobie spojrzałem wczoraj jeszcze na zapasy gotówki tych firm, które są, tu od góry mam z największą kapitalizacją Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, no to one mają takie gigantyczne zapasy gotówki, to zupełnie inna bajka. Mają gotowy produkt, który działa. Zarabiają hajs, który po prostu mnoży im się. Bańka dotcomowa to były firmy wydmuszki. To było MicroStrategy, firma wydmuszka, która straciła 99% na tym. Teraz też, że to Strategy może pociągnąć w dół. Strategy nawet nie jest w S&P 500, to jest jakaś popierdółka, jeżeli chodzi o rynek akcji w Stanach, więc gdyby nawet upadło, nic się nie stanie. Bitcoin by oberwał pewno sporo, bo byłyby likwidacje, ale może ktoś tam ma przygotowany hajs, żeby to zebrać z ziemi, więc to bym się jakoś tym strasznie nie przejmował. Ale to już nie ta bańka co kiedyś. Ta bańka AI. Teraz znowu AI, czy AI tak samo jest taką wydmuszką jak internet w 2000 roku? No zupełnie nie. Tutaj mamy już produkt gotowy, który działa. Te czaty działają, pomagają. Roboty humanoidalne i różne inne wynalazki i postęp, który przyspieszył gigantycznie. No to wszystko jest na czasie. To wszystko po prostu działa. Ktoś na tym robi gigantyczne pieniądze. Nvidia, sprzedawca opłat największe. Więc jak chcecie zarobić największe pieniądze, to najlepiej dostarczajcie produkt komuś, kto jakby chce coś osiągnąć. No wiadomo, że no nie jest to takie proste, bo AMD, pomimo tego, że tam chciałby gonić albo Intel, to jest właśnie też paradoks rynków, że niektórzy sobie zainwestowali w Intela, bo po prostu Intel będzie gigantyczny. Czy mam tu gdzieś Intela? Tu chyba nie mam, ale pokażę wam, jak wygląda kurs Intel. Jest tu Intel? Jest Intel. Może na wykresie tygodniowym. Przecież chipy, rozwój technologii w ogóle od szczytu, który był w kwietniu 2021, Intel już stracił 74%, więc o to chodzi, że pomimo, że technologia dana może się rozwijać, to nie wszyscy na niej zyskają. No Intel nawet mocno tracił. AMD, mam tu gdzieś AMD, jest AMD. AMD próbuje nadrabiać, ale też jest poniżej szczytu z marca 2024. Korekta była też taka 64%. No teraz jest trend wzrostowy, ale no te fale są jak fale Dunaju. No naprawdę ciężko, więc najlepiej stawiać na zawodników, którzy pobijają rynek. Ale zauważcie, że Nvidia też miała korektę na poziomie 40%. Silne wzrosty, ale silne spadki. Jak ktoś mówi, że tylko na Bitcoinie można zarobić, to Nvidia od marca 2020, 5 lat, 2800%. Trzeba w Bitcoina? Nie trzeba. Można też na akcjach i też można na tym dobrze zarobić. Więc zapasy gotówki są gigantyczne, produkt jest gotowy, firmy zarabiają.
Więc to nie ta bańka, co była dotcom, gdzie internet był w powijakach. Tutaj mieliśmy już, jeżeli chodzi o AI, to rozwijanie tej technologii wiele razy były takie rzuty nieudane, wejścia, próby jakby wdrożenia AI nieudane, no ale teraz przynajmniej to, co ja obserwuję, no gdzieś trochę się interesuję tym tematem. Widzę, jak to się sprawdza, jak to działa, jak ja jako typowy amator jestem w stanie sobie to wykorzystać do własnych celów i to usprawnia pracę o, nie wiem, 99% albo w ogóle jestem w stanie coś zrobić, co kiedyś nie byłby w stanie, musiałbym komuś płacić, znaleźć, denerwować się, że ktoś zrobi, nie zrobi. To po prostu masz takiego pracownika, którego możesz zrypać ile razy, 100 000 razy może ci poprawiać i nie będzie narzekał. No, niestety to dla tych, którzy wykonują taką pracę powtarzalną, może być problem, bo może się dla nich skończyć taka praca. Ale jeżeli mówię o porównanie, to nie jest ta bańka, co była bańka dotcomowa. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki. Czekam na komentarze. Z komentarzy naprawdę coś się wykluwa zawsze ciekawego. Do usłyszenia i do następnego razu.